Na wstępie krótka reklama. Także jak widzicie, mój CD-TV ma bardzo ładne pokrowce z grubego materiału, skóropodobnego. Pokrowce mają już ładnych parę miesięcy, także sprawdzają się idealnie. Także jeśli chcielibyście takie personalizowane pokrowce, to zapraszam na mój profil, chociażby na eBayu, link pod tym materiałem. A tak prezentuje się klawiatura od mojej CD-TV, jak i sama jednostka centralna. Jak widzicie, komputer jest uruchomiony, podłączony, także można używać również pokrowców na podłączonym sprzęcie, czyli tutaj z podłączonymi przewodami. Tak prezentuje się płyta Commodore CD-TV. Jak widzicie, mam tutaj troszeczkę modyfikacji w ramach przypomnienia. W tym miejscu mamy kartę Terrible Fire. Ona jest na specjalnym relokatorze, tak aby tutaj nie przeszkadzała instalacja i tutaj nie kolidowała z tymi, jak tutaj widzicie, kondensatorami. Przez to tutaj obudowę można bezproblemowo zamknąć. Procesor 030, 50 MHz, 64 MB pamięci fast. Moduł DOM, czyli Disk of Module. To jest akurat bardzo dobry dysk w wersji Industries, czyli przemysłowej. Dodatkowo widzicie tutaj, że jest zainstalowane 2 MB chip RAMu. Natomiast jeśli chodzi o tą najnowszą modyfikację, zdecydowałem się w tym miejscu wyjąć ScanDoubler i zainstalować RGB tu HDMI w wersji drugiej dla CD-TV. To jest bardzo ważne, bo jest to dosyć oryginalny i bardzo rozbudowany projekt. O ile ScanDoubler pozwalał mi uzyskać trochę wyższe rozdzielczości, używając w systemie Amigi specyficznego sterownika, to tutaj mamy troszeczkę mniejsze możliwości, jeśli chodzi o same rozdzielczości, natomiast jakość obrazu jest rewelacyjna, co postaram Wam się pokazać. Ale dlaczego zdecydowałem się na taką wersję? Zobaczcie, ile tu jest tasiemek. Pierwsza tasiemka idzie do urządzenia z tego chipu, który odpowiada za kontrolowanie m.in. portu joysticków lub portu joysticka i myszki. Także mamy tutaj dodatkową kontrolę na tylniej płytce, co za chwilę pokażę, tych mediów. One tutaj idą i zobaczcie. Tu pod spodem jest taka płytka łącząca. I teraz bardzo ważna rzecz. Wszystkie te taśmy, jeśli będziecie instalować, wkładamy w ten sposób, że niebieski pasek jest zawsze w naszą stronę, czyli do góry. To jest bardzo ważne, żeby nie pomylić tutaj sposobu instalacji tych tasiemek. Tutaj są takie klipsy, które się po prostu odsuwa, czyli takie nowoczesne rozwiązanie, chociażby jak w telefonach, taśmy w telefonach. Więc mamy jedną taśmę, która tutaj idzie do samego urządzenia, do sterowania tymi portami myszki i joysticka. Druga taśma idzie tutaj nam od chipu Denis, czyli mamy podstawkę zainstalowaną i druga taśma tutaj idzie od chipu Denis, czyli mamy dwie taśmy podłączone do tego urządzenia, co za chwilę pokażę. I teraz bardzo ważne, chip Denis mamy w odpowiedniej wersji dla ECS-u i tą wersję musimy tutaj wybrać na zworkach. Mam nadzieję, że będę mógł tutaj Wam pokazać. O, tutaj mamy zworkę. O, a tutaj mamy te dwie taśmy, które nam przychodzą od Denis i do sterowania joystickiem i myszą. Mamy je dokładnie podpisane i tak samo je tutaj instalujemy w takiej pozycji, że widzimy niebieskie taśmy od góry. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze sterowanie
z worką JP15, która jest w postaci przełącznika. I teraz, jeśli mamy tutaj DENIS, mamy możliwość, jak widzicie, zainstalowania tutaj dodatkowych przewodów, które możemy połączyć tutaj ze zworką tą JP15, która nam pozwala przełączać między uruchomieniem trybu CD-TV a Amigą 500. W trybie Amiga 500 oczywiście odłączamy CD-ROM, no i automatycznie tej podstawowej pamięci mamy troszeczkę więcej, więc to jest taka dodatkowa opcja, którą możemy tutaj regulować. Więc samo to urządzenie, które tutaj mamy zainstalowane, ma możliwość, może tutaj uda mi się pokazać, panel ma możliwość zarówno sterowania joystickiem, jak i myszką lub dwoma joystickami. Ma możliwość przełączania, w jakim trybie ma się uruchomić CD-TV. Ma złącze HDMI, bardzo dobrej jakości obrazem oraz chyba to wszystko. Mamy jeszcze tutaj dodatkowe guziki, które pozwalają nam sterować samym urządzeniem i mamy tutaj dodatkowe opcje ekranu, co postaram się Wam pokazać, więc tak to się wszystko prezentuje tutaj w środku. Za chwilę podłączę CD-TV do monitora i pokażę Wam, jak to wszystko działa. Odwróciłem jeszcze urządzenie. Jak widzicie, CD-TV leży do góry kołami, tak abyście tutaj widzieli, czyli mamy ten bardzo ładnie skonstruowane urządzenie. Wygląda rewelacyjnie i super pasuje do CD-TV. Jak widzicie, są tutaj dwie dodatkowe diody, czego wcześniej nie powiedziałem. Przyciski do sterowania samym urządzeniem. Tutaj mamy Raspberry Pi wersji 2, drugiej. Można stosować różne, 1.3 w wersji drugiej bez problemu. Ono jest tutaj przymocowane za pomocą, tutaj widać śrubki, także bardzo trwale się trzyma. Wyjście tutaj, jak widzicie, HDMI jest podłączone bezpośrednio z urządzeniem. Natomiast skąd się bierze zasilanie? Zasilanie się bierze stąd, że ta płytka jest wpinana w CD-TV, czyli mamy całe zasilanie i tutaj mamy informację o zasilaniu 5V i 3,3, czyli mamy tutaj dwie świecące diody po uruchomieniu, tak abyśmy widzieli, że to wszystko działa. Z tej strony widać ten przełącznik, jak ma startować CD-TV oraz gniazdo HDMI. Jak widzicie, udało mi się zrobić przewód, który używam tutaj do spięcia z worki JP15 i bezpośrednio spinam z kartą, co za chwilę pokażę. Nie wiem dlaczego te piny, jeśli tutaj zepnę, to nie mam tutaj dodatkowego rezultatu z możliwością przełączenia. Jeśli tutaj założę tę zworkę, automatycznie uruchamia się jako CD-TV tylko z opcją Amigi 500. Być może jeszcze kwestia skonfigurowania na samym urządzeniu, tam jest kilka dodatkowych zworek, także ten przewód, a lubię, żeby było wszystko pospinane, idzie tutaj i dociera tutaj do samego urządzenia i jak widzicie, jest wpięty w to miejsce. I jeśli Wam tutaj w ten sposób to spięte, to ten przełącznik jest jak najbardziej w pełni funkcjonalny, wszystko działa jak należy, co postaram się Wam za chwileczkę pokazać. Zobaczcie, po naciśnięciu przycisku Select na RGB tu HDMI w wersji drugiej pojawia nam się takie menu. Tutaj bardzo ważna informacja, bo spotkałem się z takimi wpisami na różnych forach, że przyciski nie działają. Działają, ale ich działanie jest mało intuicyjne. Już mówię, o co chodzi.
Jeśli szybko naciśniemy Select, zrobimy print screena i możemy sobie tutaj na karcie Raspberry Pi zapisać obraz Amigi, natomiast musimy dłużej przytrzymać. Jeśli dłużej przytrzymamy, to mamy dostępne menu. I teraz tym samym przyciskiem, krótkie naciśnięcia, chodzimy po samym menu. Ja przyznam się, że nie bardzo bawiłem się tutaj w ustawienia, te, które widzicie, ze względu na to, że nowa wersja oprogramowania ma już sprofilowane dla Amigi sprofilowany obraz i ustawienia. Oczywiście możemy sobie jakieś dodać linie, które emulują stary monitor. Możemy się tutaj pobawić jeszcze z ustawieniami, natomiast ja przyznam się, że nie bardzo tutaj grzebałem, bo od pierwszego uruchomienia mam po prostu obraz rewelacyjnej jakości i jak widzicie sami, wygląda te ustawienia i sama jakość obrazu jest rewelacyjna. Także zabawy typu odświeżanie 50-60 Hz, można ustawić tylko 50 lub tylko 60. Jeśli macie taki, a nie inny monitor, tutaj warto się z tym już pobawić. Ja mam ustawiony profil i to mi samo chyba już takie mam wykrycie, chyba że takie jest ustawienie defaultowe. Widzicie tutaj Amiga 60 Hz PAL. To naprawdę super działa. Można sobie tutaj samemu ustawić profile, pozapisywać. Ja mam akurat, nie wiem, chociażby rozdzielczość ustawioną na auto. Bardzo dobrze mi to wykrywa monitor i 1920 na 1080 tutaj bardzo dobrze jest to wykrywane, więc ja tutaj już nie grzebię, ale oczywiście macie takie możliwości i te ustawienia są no, bardzo szczegółowe i to menu jest bardzo skomplikowane, więc jeśli ktoś lubi bawić się w takie szczegółowe ustawienia, to jest to miejsce jak najbardziej dla niego stworzone. Dla mnie, moim zdaniem, ilość tych ustawień troszeczkę przytłacza. Natomiast nawet jeśli coś zmienimy, mamy możliwość wrócenia do ustawień fabrycznych. Także duża funkcyjność, dużo zabawy, jeśli ktoś lubi bawić się ustawieniami. Natomiast te takie defaultowe ustawienia już dla Amigi są naprawdę bardzo dobrej jakości. Ok, w tej chwili mamy wyłączony komputer CD-TV, czy wyłączoną konsolę. Przepraszam Was za rybie oko, ale chciałem Wam pokazać przed włączeniem, co się dzieje po włączeniu. Także w tej chwili mamy przełączony przełącznik w tryb CD-TV. Włączam w tej chwili sam komputer, jednostkę. Jak widzicie, obraz się pojawił. W tym trybie powinniśmy zobaczyć logo CD-TV. Zgadza się. Po kilku sekundach powinniśmy wystartować z dysku twardego. W przypadku, jeśli byśmy mieli włożony do napędu CD-ROM, wystartowałby komputer z CD-ROMem, więc tu jest wszystko ok. Chciałbym, żebyście zobaczyli realny czas wczytywania systemu i jak wygląda sam system. Mamy tutaj Amiga OS 3.2. To, że mamy 2 MB chip RAMu, możemy sobie tutaj pozwolić na dodatkowe gadżety. W tym przypadku tutaj pasek szybkiego uruchamiania, jak chociażby samą tapetę systemową. Także wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Jakość obrazu jest rewelacyjna. Co ciekawe, to Wam za chwilę pokażę, jeśli chodzi o same rozdzielczości. Natomiast w tej chwili wyłączę komputer. Przełączę przełącznik w tryb Amigi 500 i po włączeniu, bez rozkręcania komputera, powinniśmy w tej chwili zobaczyć start dysku twardego już bez loga CD-TV. I z tego, co widzę, tak się dzieje. Bardzo ważne, w tej chwili mamy więcej pamięci chip
RAM, o ile dobrze pamiętam, ze względu na to, że nie uruchamiamy tutaj dodatkowych procedur dla napędu CD. Jak widzicie, sam system wystartował bardzo sprawnie. Jakość obrazu jest naprawdę rewelacyjna, także cyfrowe wyjście jest naprawdę super, nie mamy żadnego laga. Ja w tej chwili używam myszki, która jest podłączona bezpośrednio do nowo zainstalowanego tutaj urządzenia, także nie używam klasycznej myszki. Co ciekawe, nie musiałem na pilocie przełączać w tryb myszki, także działa to naprawdę rewelacyjnie. Zobaczmy sam system. OK. Jak widzicie, tutaj mam akurat NTSC, w ten sposób rozpoznawalny system, ze względu na to, że 2 MB chip RAMu, które mam tutaj zainstalowane, są w wersji NTSC, stąd taka, a nie inna informacja. Natomiast zobaczcie, przy tej rozdzielczości, a jest to taka już podwyższona rozdzielczość dla chipu tutaj Denis, nie mamy żadnego migotania ekranu, także to wygląda bardzo fajnie. Ja sobie jeszcze sprawdziłem, jak działa gra Darkseid, która jest wysokiej rozdzielczości, też na nic tutaj nie mryga, więc jakość naprawdę super. Chociaż przyznam się, że ja nie jestem zwolennikiem, aby wkładać do komputera, nawet w formie tylko do sterowania obrazem oddzielnego jednopłytkowego komputera. Natomiast to urządzenie dla CD-TV wygląda po prostu rewelacyjnie i daje rewelacyjną funkcjonalność, stąd takie, a nie inne podejście. Zobaczcie, jak szybko na przykład przełączają się tryby. Jeśli ja sobie tutaj uruchomię nasz wspaniały sysinfo i teraz jeśli sobie sprawdzimy chociażby pamięć, widzimy 64 MB, to co jest na karcie, widzimy też 2 MB chip RAMu, które są dołożone. Prędkość procesora 0,30 dla 50 MHz powinien być w okolicy 10 MIPSów. Zgadza się, czyli 10 milionów operacji na sekundę. Jest to naprawdę bardzo fajny wynik i karta 0.30 jest najbardziej kompatybilną kartą w stosunku do wszystkich amigowych kart. Ja mówię tutaj szczególnie jeśli chodzi o symulatory, bo tytuły tego typu bardzo lubię. Także działa to super. Jeśli sobie na przykład sprawdzimy dysk twardy, to na co tutaj warto zwrócić uwagę, to to, że mamy tutaj jeszcze dodatkowe sterowniki dla dodatkowych procedur obsługiwanych przez sam procesor główny, stąd dosyć szybki transfer, 3,5 MB. Także działa to naprawdę super, sprawnie. Zobaczcie, jak bardzo szybko są przełączane rozdzielczości. No, ładowanie systemu, ładowanie ikonek, zobaczcie, to jest naprawdę bardzo sprawnie i szybko, jak na procesor 0.30. I ważne, to, że mamy możliwość przełączania bezpośrednio Amigi w tryb CD-TV oraz Amigi 500, sprawia, że mamy dużo bardziej kompatybilny komputer. Ze względu na to, że część tytułów, które mam, troszeczkę źle reagują na to, że jest uruchomiony CD-ROM. W związku z tym działa to, nie wszystkie tytuły chcą działać bezpośrednio, więc to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że dla Was był ciekawy. Jeśli mielibyście pytania odnośnie tego rozwiązania, czy z podłączenia, czy sterowników, to prosiłbym o informacje od Was. Postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Co ważne, wszystkie modyfikacje, które tutaj widzicie, one są tak przygotowane, że nie wymagają tutaj zmian lutowania w komputerze. Można szybko CD-TV wrócić do starszego rozwiązania, tego standardowego. Samo przygotowanie karty dla Raspberry Pi zrobiłem na podstawie najnowszego programowania. Link będzie pod tym materiałem, więc możecie to pobrać.
Także ja Wam bardzo dziękuję. Jeśli macie pytania, to zapraszam tutaj do komentowania. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.